W takim razie pan doktor Dzień dobry. Bardzo proszę. Mam wielką przyjemność kończyć dzisiejsze spotkanie, czy całą konferencję. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy zachowali się tak jak należy i podziękowali organizatorce. Śmiało, stańmy, wszyscy należycie trochę ruchu. Poważnie mówię, stańcie Państwo, to jest takie minimum. Inicjatywa, jakiej nie mamy w skali naszego kraju, żeby porównywać. Także to naprawdę się należy. I być może to zachęci Panią doktor, żeby trzymać dalej w ten sposób. W kwestiach technicznych, jeżeli ktoś chce nagrywać, fotografować, jak najbardziej proszę to robić. To zawsze jest komplement dla wykładowcy. Intruzja. Kiedy jest możliwa, kiedy jest konieczna? Nie przychodzę tutaj, żeby mówić z pozycji ex cathedra, żeby Państwa nauczać. Bardziej czuję się i jestem kolegą, lekarzem, klinicystą, praktykiem. Na co dzień spotykam się z tymi samymi problemami klinicznymi i dziś po prostu chciałbym powiedzieć, jak radzę sobie z nimi i podzielić tym się z Państwem. I dzielenie leży u podstawy zawodu lekarza i zaczynamy. Intruzja. Kiedy jest możliwa, kiedy jest konieczna? Moja prezentacja będzie składała się z 3 części. We wstępie postaram się powiedzieć, czym jest intruzja i kiedy jest możliwa. Później zaprezentuję 5 przypadków klinicznych, które mam nadzieję będą odpowiedzią na to, kiedy są wskazania do takiej realnej intruzji. I na koniec podsumowanie. W pierwszym przypadku to będzie przypadek, który tylko leczymy ortodontycznie. Wszystkie pozostałe to jest leczenie zespołowe. Pierwszy przypadek, pacjentka aktualnie jest 5 lat po leczeniu, leczona z powodu uśmiechu dziąsłowego. Drugi przypadek to jest patologiczne starcie, świeżo po leczeniu jest pacjent. W przypadku trzecim to jest chroniczna choroba przyzębia, pacjent rok po leczeniu. Przypadek czwarty, agresywna choroba przyzębia, w tej chwili jest 5 lat po leczeniu. I na sam koniec tu miałem dość duży kłopot, nie wiedziałem jak określić tą pacjentkę, nazwałem ją Mission Impossible i ona nadal jest w leczeniu. W telegraficznym skrócie to będzie przypadek pierwszy. Celem moim jest podniesienie zębów, ponieważ chowają się za wargą dolną. Zębów, myślę, siekaczy. Przypadek drugi. Tutaj protetyk nie jest w stanie odbudować zębów górnych. W wyniku w tym układzie zgryzowym nie jest w stanie tego skorygować. Przypadek trzeci. Uraz zgryzowy powikłany utratą górnego siekacza. Przypadek czwarty. Uraz zgryzowy powikłany utratą dolnego siekacza. I przypadek piąty. Postarajmy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie wada zębowo-wyrostkowa naprawdę jest złożona. I moje pytanie jest takie, czy to jest mniej więcej taki układ, jakiego Państwo się spodziewacie? Proszę zwrócić uwagę, po stronie prawej to jest całkowity zgryz przewieszony od 4 do 7. Po stronie lewej kontakt zgryzowy jest tylko na jednym zębie, to jest dolna 7 i tak było przez lata, w związku z czym tak wygląda occlusal plane. Na tym zdjęciu nie widać, ale później zobaczymy, jest naprawdę ogromny uśmiech dziąsłowy. I tutaj ze znakiem zapytania zatrzymamy górny kieł. Tak naprawdę, jeżeli dobrze się przyjrzeć, to u tej pacjentki w łuku górnym jest to jedynie dobrze stojący ząb. Po prostu wszystkie inne
zsunęły się i naciągnęły dziąsł tego kła. Jeżeli porównamy go z kłem strony przeciwnej, no to już tutaj widzimy, jak to wygląda. Wstęp. Czym jest intruzja? Będę mówił głównie w kontekście zgryzów głębokich i wad zębowo-wyrostkowych. Nie będę odnosił się do pacjentów i sytuacji klinicznych, gdzie problemem są wady kostne. Teraz wszyscy zastanawiamy się, jak zaparkowaliśmy nasz samochód. Klinicznie w ortodoncji, może nie klinicznie, radiologicznie najlepiej, czy ocenić, czy intruzja zaistniała, czy nie, najlepiej jest radiologicznie, nakładając zdjęcia przed i po. Tak jak tutaj, gdzie dolne siekacze zagłębiły się w otaczające struktury na 2/3 długości swoich korzeni. Spójrzmy dalej. Klinicznie z kolei wygląda to w ten sposób, że ząb zatapia się w otaczające tkanki. Jest to o tyle istotne, że dla periodontologów recesja 4. klasy, tak jak tutaj widzimy, jest sytuacją, która jest nie do skorygowania wyłącznie przez jednego lekarza periodontologa. Dopiero periodontolog musi zwrócić się do nas, ortodontów, a my jako ortodonci, i dlatego dzisiaj tutaj występujemy, jako ortodonci musimy wiedzieć, że to jest różnica, co to znaczy intrudować lub nie intrudować, że intruzja to jest coś innego niż spłycenie nagryzu, ponieważ periodontolog nie jest zainteresowany spłyceniem nagryzu, periodontolog jest zainteresowany zatopieniem zęba w otaczające tkanki. Już widziałem doktorat napisany o intruzji, gdzie w technikach ortodontycznych lekarze ortodonci nie stosowali technik, które powodują intruzję. Więc jeżeli chcemy, żeby periodontolodzy z nami pracowali, a ja mam takie szczęście, moja żona jest periodontologiem, więc musimy sięgać po techniki intruzyjne. Kiedy intruzja jest możliwa, są dwie sytuacje. Z jednej strony na tym zdjęciu widzimy profesora Charlesa Burstona z Connecticut, który bardzo wiele wniósł do ortodoncji, między innymi technikę segmentową, i to jest tradycyjne podejście obowiązujące przez dziesięciolecia w ortodoncji. W ostatniej dekadzie zyskaliśmy nową możliwość. To są wszelkiego rodzaju śruby i zaczepy oparte o kości, czyli zakotwiczenie pozazębowe. Przechodzimy do drugiej części, przypadki kliniczne. Pierwszy przypadek, uśmiech dziąsłowy. Tak wygląda pacjentka przed leczeniem. Zgłosiła się do ortodonty, miała 21 lat i była wystraszona kiedyś przez swojego lekarza stomatologa, który powiedział, że straci zęby do 30, jeżeli nie zgłosi się do ortodonty. Tak jak powiedziałem, tutaj leczyłem ją indywidualnie i moim celem było podniesienie górnych siekaczy względem reszty świata. Przed leczeniem to jest nasz cel leczenia, a tak wyglądał aparat. Chodzi o to, że sprężyna intruzyjna podnosi przednie zęby, a boczne zęby rotują się, odchylają się do tyłu i schodzą w dół. Przed leczeniem, w trakcie. Przed leczeniem, po leczeniu. Tak to wygląda w sekwencji. Przypadek drugi. Patologiczne starcie.
Pacjent w wieku lat 45 zgłosił się do stomatologa ogólnego z powodu starcia zębów, jak to się wyraził, ściera je w zastraszającym tempie i najgorsze były ostatnie 3 lata. Stomatolog ogólny skierował do ortodonty, plan leczenie zespołowe. Zespół ortodonta protetyk. Tak to wygląda przed leczeniem. Tutaj jest początek leczenia. Proszę zwrócić uwagę, że na starcie nie przechodzę przez etap niwelizacji, tylko od razu zabieram się za główne zadania, jakie stoją przede mną. A głównym zadaniem jest w tym wypadku obniżenie dolnych siekaczy. Z technicznych spraw istotne jest, że siła przyłożona jest dystalnie względem segmentu przedniego, bo w tym przypadku zależało mi szczególnie, żeby nie wychylić dolnych siekaczy, bo gdybym je wychylił, utrudniłbym pracę koledze z zespołu. Popatrzmy dalej. Tutaj dźwignia zaczepiona jest w zamku w pionowym slocie. Wrócę jeszcze do tego tematu, na razie nie będę go rozwijał. Popatrzmy dalej. Tutaj zaznaczyłem, jak wyglądają segmenty. Tak wygląda po 5 miesiącach leczenia. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wyglądają segmenty w tej chwili w porównaniu do tego, jak wyglądały wcześniej. Tu widać dobrze naturę techniki intruzyjnej łuku trzyczęściowego. Segment przedni obniżył się, a segment boczny zrotował. Teraz możemy porównać początek i po 5 miesiącach. Proszę zwrócić uwagę na to miejsce, to znaczy zamek na czwórce i zamek na kle. Na kle naklejony jest zamek, ten ząb był nieruszony i on cały czas jest w tej wyjściowej dziewiczej pozycji. Więc ta technika łuku trzyczęściowego jest to technika intruzji zębów przednich i rotacji segmentu bocznego. To trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie. Idźmy dalej. To jest cały czas po 5 miesiącach leczenia. Jeżeli słuchamy wykładowców, którzy mówią o intruzji, nie wiem, czy macie Państwo podobne doświadczenie do mnie. Ja mam takie, że mówią, jak intrudować, ale nigdy nie usłyszałem, co zrobić później. Chciałbym się podzielić z Państwem moim pomysłem, jak radzę sobie w takiej sytuacji. To jest łuk ciągły, który opiera się o zamek na kle, dzięki czemu trzymam segment siekaczy w tej pozycji, do jakiej go sprowadziłem, a zęby boczne pozwalam, by siły zgryzowe natura skorygowała ich pozycję za wysoką. Mam nadzieję, że to widać na tych zdjęciach. 6. miesiąc. Jak się zachowują zęby boczne? Samokorekta. 10. miesiąc. I tak wygląda po leczeniu. Przed leczeniem 5. miesiąc leczenia, czyli to apogeum odzyskiwania miejsca na górne siekacze i po leczeniu. Zespół wywiązał się z zadania, jakie sobie postawił przed sobą. Przypadek 3. Przewlekła choroba przyzębia. Pacjent w wieku lat 36 zgłosił się do stomatologa ogólnego z powodu utraty zęba w wyniku urazu. Stomatolog kieruje do ortodonty, kieruje do mnie i tutaj plan ponownie. Leczenie zespołowe. W tym zespole poza ortodontą jest protetyk, implantolog i lekarz periodontolog oczywiście. Tak wygląda przed leczeniem.
Cały czas przed leczeniem sytuacja chciałem pokazać z każdej strony pacjenta. Zdjęcie panoramiczne, profil. Nie wiem, czy to jest istotne z punktu widzenia leczenia i diagnostyki. Pacjent jest radnym Platformy Obywatelskiej. Cały czas przed leczeniem. No teraz 2 lata maraton wyborczy. Tak wygląda przed leczeniem. Będziemy najpierw obserwować prawą stronę. Górny siekacz dowiązany do łuku głównego. Ten drugi górny siekacz to jest dowieszka na łuku. Łuk 17×25, a może nawet 18×25 i na pewno zamek tutaj jest w tym mniejszym, węższym slocie, żeby ładnie dowieszka trzymała się na drucie. Idziemy dalej, 4. miesiąc. O, i tutaj znowuż mamy pionowy slot. Ostatnio, czy w tej chwili już na wszystkich zębach naklejam zamki z pionowym slotem. Daje mi to wiele możliwości klinicznych, dodatkowych możliwości klinicznych. Jeżeli chcielibyście Państwo coś więcej o tym wiedzieć, zapraszam na kanał na YouTubie Open Orthodontics i tam znajdziecie Państwo prezentację, film 21 przypadków zastosowań pionowego slotu, ale wracamy do naszej prezentacji. To jest, jeżeli dobrze widzę, 7. miesiąc leczenia. 8. miesiąc leczenia, dolne siekacze schodzą coraz niżej, co widać, a segment boczny, tu już nie zaznaczałem, myślę, że wszyscy Państwo widzicie, cały czas rotuje. 9. miesiąc leczenia, 10. Zgryz stopniowo otwiera się w wyniku obniżenia zatopienia przednich zębów w otaczające tkanki. Kieł cały czas jest nieobjęty aparatem i jest takim świetnym znacznikiem, co tutaj realnie się dzieje. Czyli cały czas sugeruję, byście Państwo obserwowali różnicę między zamkiem na czwórce dolnej, na kle i na dolnych siekaczach. 12. miesiąc. Tu już połączyłem łukiem ciągłym. Być może rozsądniej było zrobić tak jak w przypadku drugim, to znaczy pozwolić na samokorektę. Nie powiedziałem jeszcze, a może wrócę, jak będzie strona lewa pokazywana. Powoli kończymy ten przypadek, znaczy tą stronę. Tutaj jest koniec i pół roku w retencji. Z przodu wygląda to w ten sposób przed leczeniem. Dość wcześnie, w pierwszym miesiącu leczenia, uzupełniony został wybity ząb, uzupełniony implantem i całe to leczenie w czasie, kiedy ta dowieszka była doczepiona do łuku, implant wgajał się, by jak najszybciej móc go później wykorzystać. Cały czas początek leczenia, 4. miesiąc. Intrudujemy górę znaczy u góry jednego zęba i na dole 4. 8. miesiąc. 9. Zgryz otwiera się powolutku i stopniowo i co w moim odczuciu bardzo istotne, w wyniku intruzji zarówno góry, jak i dołu. Jeżeli chcemy otwierać zgryz u dzieci, to nie ma znaczenia. I tak wzrost i zmiany rozwojowe pokryją to, co robimy u pacjentów dorosłych, a u pacjentów z chorobami przyzębia zwłaszcza rachunek będzie wystawiony bardzo szybko i tu nie ma przestrzeni na usprawiedliwiania i samo oszukiwanie się. Jak śpiewał poeta, nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie. Tu potrzebna była intruzja prawdziwa. 19. miesiąc to jest koniec leczenia.
i pół roku retencji. Strona lewa, ten sam pacjent. Obserwujemy zamki na czwórce, kle i siekaczach. Taką mam propozycję. Pierwszy miesiąc leczenia. Siekacz dolny, kieł, czwórka. Czwórka na tej samej wysokości co kieł. Pół roku leczenia. 7. miesiąc. 8. 9. To, co miałem powiedzieć, w odróżnieniu od pacjenta drugiego, ten pacjent trzeci, nie zależało mi tutaj tak bardzo na tym, by nie wychylać dolnych siekaczy, a to dzieje się praktycznie zawsze przy tego typu technice. Tu pozwoliłem sobie na wychylenie dolnych siekaczy. Na koniec, jak pokażę tele-RTG, mam nadzieję, że będziemy wszyscy, a może nie będę mówił, trochę za bardzo je chyba wysunąłem do przodu. 10. miesiąc, 12. i 17. miesiąc leczenia, czyli końcówka. Pół roku w retencji. Tak wygląda zgryz z profilu. Co szczególnie istotne, pionowa relacja siekaczy została zmieniona na prawidłowe podparcie, inklinacja góry i dół, który podpiera górę tak jak może. To będzie to moje usprawiedliwienie, dlaczego tak wychylone są dolne siekacze, bo muszę jakoś podeprzeć górne. Dolne siekacze względem góry przed leczeniem, po leczeniu. Nie za bardzo wychylone. Szczerze. Pani doktor w drugiej ławce kiwa, że tak. Jak myślicie, naprawdę, proszę powiedzcie, za bardzo wychylone? Doktor Jurek też mówi, że za bardzo. A może robimy głosowanie. Kto jest za tym, że są za bardzo wychylone te dolne siekacze? Szczerze, no szczerze. Nie zrobicie mi przykrości, może to tylko prowokacja. Nie, no podnieście ręce, bo tak nieśmiało podnoście. Kto jest za tym, że jest za bardzo wychylone, tak? A kto za tym, że okej, że nie za bardzo? Jest 2 osoby. No, ktoś jeszcze. 3. Dobrze. W porządku, jeżeli myślicie, że za bardzo są wychylone, to jakbyśmy podparli te górne siekacze? I to jest właśnie ortodoncja. Różne rzeczy różnie ważymy w różnym czasie. Że ona się powiedziała pozytywnie, tak? Nie pójdę po tej linii, bo to jest prowokacja. To nie jest dobra linia. To jest bardzo dobra linia, ale nie w tym miejscu i w tym czasie. Nie teraz. Czyli co, za bardzo wychylone dolne siekacze, to skoro wszyscy, czy poza wyjątkami, chciałby Pani doktor mikrofon poprosimy dla Pani doktor. Dobra. Już jest. Myślę, że w najbliższym czasie się okaże, czy ta pozycja dla tych siekaczy jest wygodna. Kiedyś pan profesor Bastin powiedział, że jak są siekacze bardzo dobrze, mocno wychylone, jeśli przez dłuższy czas tak stoją, to znaczy, że jest im tam dobrze i to po prostu będzie za chwilę widać. Dziękuję, że Pani doktor też odniosła się do profesora Berstona. Ja pamiętam, w jego wykładach pokazywał żuchwę któregoś ze zwierząt przeżuwających, gdzie dolne siekacze są mniej więcej równolegle do podstawy i to był jego komentarz odnośnie wychylenia i ustawienia dolnych siekaczy. Ja myślę, że nasz radny z Platformy nie ma aż tak wielu wspólnych cech z przeżuwaczami, ale pytanie jest takie, skoro za bardzo wychylone dolne siekacze, bo co do tego nikt nie ma wątpliwości poza 3 osobami, to moje pytanie jest,
jak chcecie, czy jak powinienem był podeprzeć górne siekacze? Usunąć u góry, żebym mógł nie wychylać dolnych siekaczy? Może, tak? Jeszcze raz, strippingować. Dobrze, to cofniemy się. Ale tu jest strippingowane. Czyli mamy jakiś pomysł, jak podeprzeć górne siekacze? Czyli podpieramy górne siekacze za bardzo wychylając dolne. I co do tego chyba się zgodzimy. Jak kiedyś słuchałem na pewnym wykładzie, gdzie wykładowca podsumowywał, po prostu wszyscy uwierzyliśmy Charlesowi Tweedowi, że dolne siekacze są istotne, jeżeli chodzi o ich położenie. W tej chwili trendy są takie, że punktem odniesienia to jednak powinny być siekacze w szczęce. Przed leczeniem, po leczeniu przypadek trzeci. To zdjęcie lubię najbardziej, bo tutaj widać, o ile górny siekacz przesunął się do góry i o ile dolne siekacze przesunęły się w dół. Przypadek czwarty. Agresywne zapalenie przyzębia. Nie powiedziałem tego na starcie, przypadki starałem się ustawić w tej kolejności od najprostszego do najtrudniejszego. Nie wiem, czy ten powinien być na 4. czy 5. miejscu. Na pewno to było dość trudne leczenie z wielu względów. Pani w wieku lat 32 od 10 lat leczyła się z powodu agresywnej choroby przyzębia. Choroba przyzębia, zwłaszcza taka uogólniona, to jest poważne schorzenie ogólnoustrojowe. Ta pacjentka w wyniku takiego ciągłego, trwałego krwawienia z kieszonek nabawiła się niedokrwistości. Lekarze ogólni wykluczyli inne przyczyny. Lekarz periodontolog, bo tam najpierw się pacjentka zgłosiła, kieruje do ortodonty. Plan również leczenie zespołowe. Tak wyglądają zdjęcia, jakie wykonują periodontolodzy, żeby zorientować się, jak wygląda stan kości, tak zwany status. Dlaczego ten przypadek jest trudniejszy? Z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że to jest agresywna choroba przyzębia, a wiele osób, w tym na przykład profesor Konopka, periodontolog, niekwestionowany autorytet, postuluje, by ortodontycznie nie leczyć pacjentów z agresywną chorobą przyzębia. Poza tym nie mogłem tutaj zastosować tradycyjnej techniki łuku segmentowego, bo segmenty boczne, po prostu nie ma segmentów bocznych. Taka 4 na przykład, to baliśmy się, żeby ząb nie został w wycisku. I cóż, i kolejny mocny argument to jest to, że tu potrzeba była intrudowania, wciśnięcia w otaczające tkanki nie tylko siekaczy, ale siekaczy i kłów razem. Czyli duży segment do intruzji. Przepraszam za angielskie napisy, to był przypadek, który z małżonką prezentowaliśmy na ostatnim zjeździe światowym ortodontów w Sydney. O, właśnie, tak to tam wygląda. Ten case możecie Państwo zobaczyć również na kanale YouTube. Tutaj na potrzeby dzisiejszej prezentacji wybrałem tylko część slajdów. Przed leczeniem. Tak to wygląda. Profil. Co uderza mnie, zwłaszcza u tej pacjentki, patrząc na jej zdjęcia z profilu, to, że dolna warga
u niej zatrzymała górne siekacze, które nie przymocowały włóknami tkanki łącznej, tylko osadzone czubkami w kości, po prostu ekstrudują dokąd mogą. Proszę zobaczyć, jak wygląda kształt dolnej wargi. Po prostu była zderzakiem dla dolnych siekaczy w tym przypadku. I taką ochroną. Lecimy dalej. Tak wyglądał aparat. Głównym zadaniem była intruzja 5 przednich zębów, 3 siekaczy i 2 kłów. Aparat, tak jak w pierwszym przypadku, zbudowany z włókna przesączonego kompozytem, mini śruba i sprężynka, czyli bardzo prosta konstrukcja. Tutaj opisane, sprężynka około 50 gram, czyli na ząb wyjdzie nam 10. Podróż w czasie. Miesiące płyną jak sekundy. 7. miesiąc. Z każdym tym miesiącem zęby zagłębiają się coraz niżej w otaczające tkanki. 12. miesiąc. W międzyczasie zaczynam coś u góry. Mała awaria w 17 miesiącu. Po 19 miesiącach zamki. 21 miesiąc zamki na dole. Końcówka leczenia. Około 30 miesięcy leczona była pacjentka. Pierwszy miesiąc retencji. Tak to wyglądało przed. Po. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na dolne zęby. One wyskoczą jak znikąd się pojawiają, jak lądowanie kosmitów. Zobaczcie tutaj. Nie ma dolnych zębów? Są. I jeszcze z lewej strony tak to wygląda. Są dolne zęby. Gdzieś były schowane wcześniej. Tele boczne przed i po. Tu zwróćmy uwagę również na obrys wargi dolnej, jak ten zderzak już niepracujący mógł się swobodnie cofnąć. I zdjęcia punktowe robione zwłaszcza pod kątem ewentualnych resorpcji i pod kątem tego, czy zagłębiły się zęby w kość, bo powodem prezentacji tej Sydney naszej było to, że zęby wędrowały razem z kością. Nie było tak, że powstały ubytki pionowe, jak niektórzy postulują. Nie było tak, jak mówi profesor Melsen, że zęby zatopiły się w kość, tylko obniżyły się względem reszty struktur, razem z sobą ciągnąc tkanki. I przypadek ostatni. Mission Impossible. Jedyny dobrze stojący ząb w łuku górnym. Nadal w leczeniu. Od razu uprzedzam, pod koniec prezentacji poproszę Państwa o sugestie, co dalej. Słyszę, że radość wzbudza to. Dziękuję. To są te nasze płaszczyzny. To nie jest znak X przekreślenie, że skreślam pacjenta. Pani w wieku lat 34 zgłosiła się do mnie i jak mówiła, mam koński uśmiech, kieł nie wyrósł, a jak usunęłam zęby, to zaczęłam gryźć dziąsła. Skierowałem do lekarza specjalisty od stawów skroniowo-żuchwowych, do chirurga szczękowego i implantologa. Plan też leczenie zespołowe. Tak to wygląda przed leczeniem. To jest ten uśmiech dziąsłowy, o którym mówiłem na początku, naprawdę duży.
Przed leczeniem łuk górny, łuk dolny, liczne braki, niestety. Obie strony. Tu bym się chwilę zatrzymał. Proszę zwrócić uwagę, to jest prawa strona w zwarciu. Wszystkie zęby mijają się. A tu jest lewa strona w rozwarciu. To są odciśnięte guzki dolnego trzonowca drugiego. A zobaczcie Państwo, proszę, co się dzieje z antagonistami tego dolnego trzonowca. One zostały wtłoczone w otaczające tkanki. Tu jest brzeg podniebienia, a te dwa zęby wskoczyły gdzieś tam w okolice, gdzie koledzy mini płytki zakładają. Idziemy dalej. Leczenie wstępne kilka miesięcy z szyną. Dlaczego? Tak zdecydował lekarz specjalista od stawów skroniowo-żuchwowych. Początek leczenia ortodontycznego. Z ciekawostek pozwoliłem sobie po bokach zamki nakleić do góry nogami, bo większość opisów ma za zadanie nachylić zęby do języka, więc jak przyjdzie czas założenia łuku krawężnego, a jeszcze nie przyszedł, być może będzie to miało jakieś znaczenie, ale powiem szczerze, bardziej dla zasady je tak przekleiłem, niż żebym wielce liczył na ten efekt. 7. miesiąc leczenia ortodontycznego. W tym miejscu otwieram lukę na 3. przedtrzonowca i po drugiej stronie, też nie wspomniałem, tu jest druga klasa, też otwieram lukę na kolejny implant. U góry to jest implant. 10. miesiąc leczenia. Tak to wygląda. Lecimy dalej. W 11. miesiącu proszę zwrócić uwagę, tu zaczyna się coś dziać. Do płytki założonej do łuku jarzmowego doczepiam sprężynkę. Na tyle duża jest odległość, że nie musiałem skracać tej sprężynki. To też dość dużo mówi. Doktor Bargieł, z tego co widziałem, zgina je na pół, prawda? Nie zawsze. Nie zawsze. Czasem też tak? No ale jeżeli się zgina na pół, to się uzyskuje podwójną siłę. No właśnie. A tutaj nawet nie trzeba było jej skracać, a jak rozumiem, nie wolno też zginać na pół. Dobrze. Idziemy dalej. Ponieważ bałem się wychylenia górnych siekaczy i odchylenia do policzka 7, bo od tego zęba zacząłem, bo on najniżej ekstrudował, dołączyłem taką konstrukcję, to jest implant, przypominam, by z jednej strony trzymać 7, by nie odchylała się w wyniku działania sprężynki, a z drugiej strony, co widać tutaj lepiej, by dowiązać siekacze. Idziemy dalej. Łuk dolny. W kółko odklejał zamek się z dolnego przedtrzonowca. Na pewnym etapie już straciłem cierpliwość i pozwoliłem mu dryfować we własnym rytmie. 12. miesiąc. Co jest istotne, kolejny element intruzyjny. Mini płytka zakończona jest zaczepem ortodontycznym. Jak na początku mówiłem, nie będziemy rozmawiać o klejeniu zamków, ale może porozmawiamy o welding brackets. 12. miesiąc z drugiej strony. Proszę spojrzeć, właściwie już tutaj jest pierwsza klasa na tle. Do czego muszę się przyznać, największą moją obawą tej pacjentki jest to.
z powodu tego olbrzymiego uśmiechu dziąsłowego muszę intrudować górne siekacze, a z drugiej strony, jeżeli tego górnego siekacza będę pchał do góry, ten górny siekacz już swoim czubkiem, tu jest punkt A gdzieś, prawda? Już wystaje poza struktury. Nie mogę i nie chcę wychylać do przodu brzegów siecznych, bo już jest druga klasa. I w tym momencie oddaję mikrofon Państwu, co dalej i na poważnie, jakieś sugestie. Pacjentka w tym momencie, te zdjęcia, co pokazałem, to była ostatnia wizyta. Komu mikrofon? Jakieś sugestie? Hej, nie zostawiajcie mnie samego. Poważnie, co zrobić? Ja chcę na kolejnej wizycie założyć root spring dla tego przedniego segmentu, ale tak mam zrobić? Przygotowując tą prezentację, dość krytycznie oceniałem to, co robię i to jest moja największa obawa. Tak naprawdę, gdyby zostawić pacjentkę z tą konstrukcją, która tak metalurgicznie i technicznie bardzo mi się podoba, obawiam się, że doprowadziłbym do, jak łatwo się można dzielić odpowiedzialnością, doprowadziłbym do resorpcji siekaczy. Czy się zgadzacie, czy to zignorować powinienem? Hello? Mogę coś powiedzieć, ale nie wiem. No właśnie, dziękuję. To będzie do rzeczy, ale może sprowokuje coś czy kogoś. Karolina przyszła taki patent z kursu Pembroke'a, tak? Kiedy miałyśmy tyłosgryz z przechylonymi zębami, ale to taki trochę inny przypadek, no ale powiedzmy, że podobny. I przy szeregowaniu te siekacze się wychylają, zwykle robią się tam szpary, zwłaszcza przy niedoborowych dwójkach. I potem trzeba je było cofnąć, ale z torkiem do podniebiennych. Właśnie zachować tork do podniebiennych, żeby broń Boże nie zrobiło się coś takiego. To on zakłada taki łuk 16 SS, dobrze mówię? To jest inna technika, ale także australijski, znacie to, tak? Australijski 16 SS odwrotną krzywą z pi, czyli siekaczami do góry, łańcuszkiem wyciągiem drugiej klasy. To kapitalnie działa. To zamyka szpary i jednocześnie cofając w ten sposób siekacze. Czyli z korzeniem, z torkiem, zachowując tork taki do podniebienny. A nie wiem, czy akurat to zadziała, ale to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Dziękuję za wsparcie. W tym przypadku, tak jeszcze podsumowując go, istotne jest to, że zakotwiczenia te śródkostne, nie jak w przypadku 5, gdzie mogłem tylko zaczepić siłę punktowo, te zakotwiczenia dają mi możliwość przyłożenia momentów sił. Zarówno implant, jak i z drugiej strony rurka pozwalają na połączenie obu technik, to znaczy techniki segmentowej i wykorzystania tych mini śrub, powiedzmy. Idźmy dalej, już chyba w stronę podsumowania. Doktor Bargieł. Bardzo dziękuję za prezentację. To już jest koniec, czy jeszcze Pan dokończy? Jeszcze z 3 części się składa, jak powiedziałem na początku. Kończyłem w razie. Źle liczę. Jak Pan doktor poradził sobie z połączeniem tytanowej płytki i metalowej rurki? To jest bardzo dobre pytanie. Moja odpowiedź jest cały czas ta sama. Praca w zespole, trzeba znaleźć dobrego technika i tak jak widzieliśmy się ostatnio w Krakowie, gdzie postulowałem, że tego na pewno potrzebujemy jako ortodonci. W tym małym gronie tutaj jeszcze był doktor Wituła, doktor Jacek Fąfrowicz. Tak, sprowadziliście mnie na ziemię, że no jak to, tego się nie da, ale okazuje się, że można. To jest kwestia znalezienia technika, który będzie w stanie to zrobić. Ja się na tym nie znam. A jak to zrobić? Bo to jakaś cudowna osoba jest, która to zrobi, ale jak? Co trzeba zrobić, żeby to jest tak jak tutaj welding brackets. To jest zgrzewanie. A technicznie nie odpowiem, bo ja tego nie widziałem, jak to było robione.
Ja dostałem to po prostu w garść i jak pójdziesz do Artura, to jeszcze ma 3 takie płytki w zanadrzu. To będziesz mógł to fizycznie obejrzeć. Taka jest moja odpowiedź. A technicznie, no to nie moja działka. Czy to satysfakcjonuje, czy... Dobrze, zmierzamy do końca. Podsumowanie. W podsumowaniu chciałbym przede wszystkim wrócić do tego, co było na początku. Czym jest intruzja? Że intruzja to nie jest otworzenie zgryzu, że intruzja to jest zatopienie zębów w otaczające tkanki i tu musimy być wobec siebie uczciwi. Na łuku ciągłym nie da wywołać się intruzji, chyba że oprzemy się o mini implanty i tu nie wierzmy w to, że jest inaczej. Podsumowując dalej, intruzja po prostu tak wygląda, jak na tym załączonym obrazku. Podsumowując dalej, kiedy intruzja jest możliwa. I jeszcze raz, to jest, chciałbym, żeby jedyne zostało z mojego wystąpienia i chciałbym powiedzieć to bardzo mocno i po prostu takie są fakty. To są fakty, których jako środowisko nie przyjmujemy jako fakty, dlatego zaznaczam to tak stanowczo. Intruzja jest możliwa w 2 sytuacjach, albo powiedzmy sobie w 3 sytuacjach, jeżeli weźmiemy jeszcze chirurgów pod uwagę twarzowszczękowych, którzy przemieszczają struktury. Czyli dla nas jako ortodontów pracujących w wyrostku zębodołowym to są 2 sytuacje. Z jednej strony techniki segmentowe, gdzie tworzymy aktywne i pasywne jednostki i intrudujemy sąsiadów w oparciu o inne grupy zębowe, które, jak mam nadzieję, pokazałem dość jasno, ekstrudują i to jest norma i tak ma być. Tylko potem jest pytanie, co mamy zrobić, żeby pozbyć się tej ekstruzji. Czyli albo technika segmentowa, albo mini śruby, kropka. Podsumowanie, kiedy jest konieczna, kiedy jest potrzebna. W moim odczuciu w tych wszystkich przypadkach była potrzebna intruzja, w drugim przypadku nie była konieczna. Nie wiem, czy też się z tym zgodzicie, ale takie jest moje zdanie. Podsumowując, przypadek pierwszy, wystarczyło sięgnąć tylko po tradycyjną mechanikę. Przypadek drugi, też tradycyjna mechanika intruzyjna wystarczyła, by go wyprowadzić. Przypadek trzeci, tak samo, 3-częściowy łuk. Przypadek czwarty, mini śruby. Przepraszam, nie pokazałem, w tym momencie mi się przypomniało na tych zdjęciach telebocznych, tam jeszcze widać 3 śruby są w łuku górnym założone. Ale sednem leczenia to była intruzja dolnego segmentu. I tutaj technika tradycyjna nie mogła być wykorzystana. Czemu? Po prostu te zęby są poza kością, więc nie było za bardzo innej opcji. Trzeba było do działu metalowego się zgłosić w Castoramie. I ostatni przypadek, cały czas w leczeniu, gdzie dzięki temu, że w zakotwiczeniu tym pozazębowym, kostnym zakotwiczeniu mogę przyłożyć nie tylko siły punktowe, ale też momenty. Dzięki temu można połączyć obie techniki, co mam nadzieję na koniec da zysk, benefit dla tej pacjentki. Także długa droga, mission impossible, ciąg dalszy nastąpi. Jeżeli pani doktor, organizator będzie wytrwała i też zdecyduje się mnie zaprosić, za rok pokażę, jak wygląda leczenie tego 5. przypadku. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? Jeżeli ktoś
chce skomentować w jakiś sposób, odnieść się, zapytać, proszę bardzo, albo tutaj, albo bezpośrednio kontaktować się ze mną. Będzie to dla mnie naprawdę duża przyjemność i do tego zachęcam. Co jeszcze na koniec obiecam, odpowiem na każdego maila. Dziękuję.